Cześć widzu, przygotowałem dla Ciebie dobrej jakości poradnik, jak grać w 1000. Omówimy sobie m.in. wartości poszczególnych kart, licytację, zrobimy sobie przykładową rozgrywkę, potem omówimy punktację, następnie wersję gry na 4 osoby i na 2 osoby i na końcu wspomnę o dodatkowych wariantach 1000, które mogą urozmaicić Twoją rozgrywkę. 1000 może grać od 2 do 4 osób. Gra się 24 kartami od asa do 9. Starszeństwo kart w 1000 jest trochę inne niż w większości gier karcianych. Najstarszą kartą jest as, później jest 10, król, dama, jopek i 9. As posiada 11 punktów, 10 10, król 4, dama 3, jopek 2 i 9 0 punktów. Informacja ta niezbędna jest w licytacji i końcowej punktacji. Jeżeli sumujemy punkty z kart z tego samego koloru, okaże się, że jest ich 30. Kolorów jest 4, zatem wszystkich punktów jest 120. Jest to kolejna kluczowa rzecz, która nam się przyda podczas licytacji. Oprócz punktów z kart można również zbierać punkty z meldunków. Meldunek to król i dama w tym samym kolorze. Meldunek w kierach to 100 punktów. Meldunek w karach to 80 punktów. W treflach 60 punktów i w pikach 40 punktów. Jest to kolejna ważna informacja, która pomoże nam określić wysokość naszej licytacji. Rozdający rozdaje każdemu po 7 kart, zaczynając od gracza siedzącego po lewej stronie. 3 karty stali trafiają na środek stołu, czyli tzw. musik. Każdy gracz powinien posegregować karty kolorami, a kolory wartościami, od najwyższej do najniższej. Gracz siedzący na lewo od rozdającego, czyli w tym przypadku zielony, jest na tak zwanym musiku i rozpoczyna licytację mówiąc 100. Następny gracz może spasować lub przebić poprzedniego gracza o wielokrotność 10, czyli na przykład 110 lub 120. Przed grą należy ustalić, jak wysoko można licytować. Pierwsza opcja to dowolnie wysoko na własne ryzyko, ale tej opcji nie polecam, ponieważ pozwala blokować rywali wysokimi liczbami i rozgrywka wtedy szybko może stracić sens. Druga opcja to z dowolnym meldunkiem, dowolnie wysoko, ale bez meldunku do 120, a trzecia opcja to suma wartości kart plus meldunek lub meldunki, czyli 120 plus wartość w meldunkach. Do omówienia tego przykładu wybieram ten trzeci wariant, który uważam za najlepszy. Wróćmy zatem do żółtego. Żółty nie posiada w ręce meldunku. Może zatem powiedzieć maksymalnie 120 lub spasować. Zanim wybierzemy którąś z tych trzech opcji, spróbujmy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała nasza rozgrywka. W 1000 zbiera się lewy. Jeden z graczy wychodzi dowolną kartą. Pozostali gracze muszą dołożyć kartę o tym samym kolorze, jeżeli ją posiadają. Gracz, który położy najwyższą kartę w danym kolorze, wygrywa lewe. Wyobraźmy sobie, że żółty wychodzi z asa pik, niebieski musi dołożyć króla pik, ponieważ jest to jedyna jego karta w pikach, a zielony damę pik. Gracz, którego karta ma najwyższą wartość, bierze lewe. Tutaj jest to żółty, ponieważ położył asa. W rozgrywce 3-osobowej wszystkich lew do zebrania jest 8. W poprzednim rozdziale powiedzieliśmy sobie, że suma wartości wszystkich 24 kart wynosi 120. Jeżeli 120 podzielimy przez 8 lew, wyjdzie nam 15. Oznacza to, że za jedną lewę należy szacować około 15 punktów. Jeżeli w licytacji oszacujemy liczbę lew, które weźmiemy, możemy łatwo policzyć, ile punktów możemy ugrać. Zacznijmy od najsilniejszych kart żółtego, czyli pików. Mamy 3 piki, w tym 2 najwyższe, czyli asa i 10. Brakuje nam króla, damy i 9 pik. Z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że te karty znajdują się u naszych przeciwników. Oczywiście jedna z nich może znajdować się na przykład w musiku. Załóżmy ten gorszy scenariusz, że przeciwnicy mają 3 piki. Jest dużo większe prawdopodobieństwo na to, że rozłożyły się one 2 do 1 niż 3 do 0. Jeżeli wygramy licytację, to będziemy mogli wyjść z asa pik i 10 pik. Dzięki temu pozbędziemy się pików u naszych przeciwników i jopek pik, który nam zostanie, będzie tak zwaną fortą, czyli kartą w kolorze, którego nie mają przeciwnicy i będziemy mogli wziąć nim lewe. Możemy zatem założyć, że w pikach weźmiemy 3 lewy. Wcześniej powiedzieliśmy sobie o tym, że jedna lewa liczona jest jako 15 punktów, więc 3 lewy to będzie około 45 punktów, natomiast lepiej założyć tą dolną granicę, czyli około 40 punktów. Oprócz pików mamy jeszcze w ręce damę kier, jopka tref i króla karo. Natomiast te karty mają zbyt małą wartość, żeby wziąć nimi lewe. Musimy więc liczyć na to, że dostaniemy dobre karty z musika. Teraz jest dobry moment, żeby powiedzieć o musiku. Zwycięzca licytacji bierze 3 karty z musika do ręki i ma łącznie 10 kart. Z 10 kart w ręce 2 karty musi dać swoim przeciwnikom, więc zostanie mu w ręce 8 kart. Jeżeli chcemy przebić zielonego, który powiedział 100, musimy powiedzieć co najmniej 110. Wiemy, że w pikach weźmiemy około 40 punktów. Zostanie nam jeszcze do 110 70 punktów. Wiemy też, że bez pomocy musika nie weźmiemy prawdopodobnie ani jednej lewy więcej. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że oprócz punktów z kart możemy również zdobywać punkty z meldunków.
Mamy damę kier i króla karo. Możemy więc potencjalnie złożyć dwa najlepsze meldunki, czyli meldunek w kierach, jeżeli będzie w musiku król, kier, lub meldunek w karach, jeżeli w musiku będzie dama karo. Meldunek w kierach dałby nam 100 punktów, a meldunek w karach 80 punktów. Jeżeli sumujemy meldunek w kierach za 100 punktów z pikami, w których planujemy wziąć 3 lewy za około 40 punktów, wyjdzie nam 140 punktów. A jeżeli sumujemy wartość meldunku w karach za 80 punktów z pikami, to wyjdzie nam 120 punktów. A musimy ugrać co najmniej 110 punktów, bo tyle planujemy zalicytować. Szansa na to, że w musiku będzie jedna karta, która nas ratuje, wynosi około 18%. Natomiast szansa na to, że w musiku będzie jedna z dwóch kart, które nas ratują, tak jak jest w naszym przypadku, wynosi już około 33%. 110 nie jest dużym zakładem, więc spróbujmy zaryzykować, mówiąc 110 i nałożyć presję na naszych rywalach. Teraz kolejka przechodzi na gracza niebieskiego. W ręce posiadamy asa, króla i damę trefl. Jeżeli założymy gorszy scenariusz, że w musiku nie ma żadnego trefla, będzie to oznaczało, że przeciwnicy mają 3 trefle, w tym 10 trefl, czyli drugą najwyższą kartę w treflach. Z dużym prawdopodobieństwem rozłożą się one 2:1. Szansa, że wychodząc asem tref, spadnie nam 10, wynosi więc około 30%. W treflach więc szacujemy około 2 lewy i idziemy dalej. As karo to karta, którą na pewno weźmiemy lewe. Możemy więc policzyć 1. Dalej mamy 9 karo, króla pik i 9 kier. Tymi kartami nie weźmiemy lewy, dlatego tutaj policzymy sobie 0. Na ten moment oszacowaliśmy, że z kart na ręce weźmiemy 3 lewy. 3 razy 15 punktów za każdą lewę to 45 punktów. Weźmiemy więc zatem 45 punktów plus 60 punktów za meldunek w treflach. Razem będzie to więc 105 punktów. Żółty powiedział 110, więc my musimy powiedzieć minimum 120. Oszacowaliśmy 105 punktów. Do 120 brakuje nam jeszcze 15 punktów, czyli jednej lewy lub dowolnego meldunku. Z pomocą mogą nam przyjść karty z musika. Zobaczmy, jakie potencjalne karty mogą nas uratować. Ratuje nas każdy trefl, których w talii zostało jeszcze 3. Jeżeli będziemy mieli 4 trefle, to spokojnie weźmiemy jeszcze co najmniej jedną lewę więcej. Ponieważ mamy asa karo, ratuje nas jeszcze 10 karo. Jeżeli chodzi o piki, to ratuje nas as pik, którym możemy wziąć lewę więcej, i dama pik, która stworzy nam meldunek w pikach. Poza tym ratuje nas jeszcze as kier, którym też możemy wziąć lewę. Mamy zatem 7 kart, które nas ratują. Potrzebujemy tylko jednej z nich. Szansa, że taką kartę zdobędziemy w 3-kartowym musiku i zwiększymy szansę na zdobycie 120 punktów, jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o licytację więcej niż 120, można to zrobić, ale jest to niepotrzebne ryzyko. Tym bardziej, że gracz żółty zalicytował 110, więc możemy podejrzewać, że posiada dobre karty w ręce. Nie ma co zatem ryzykować zbyt bardzo, więc tutaj powiedziałbym 120. Zielony, jeżeli chce przebić niebieskiego, musi powiedzieć 130. Zielony posiada 3 karty do meldunku. Króla kier, dama pik, dama karo, ale sam nie ma żadnego meldunku w ręce. Jedyne, na co może liczyć, to pomoc z musika. Pamiętajmy, że nasi rywale brali udział w licytacji, więc jest duże prawdopodobieństwo, że mają w ręce dużo dam i króli. Tym samym szansa na dostanie meldunku z musika jest niewielka. Nie mamy w ręce ponadto żadnego asa, więc perspektywa 130 jest praktycznie niemożliwa. A jeżeli gramy wariantem, gdzie nie można powiedzieć więcej niż 120, bez meldunku w ręce, to tym bardziej należy tutaj spasować. Teraz z kolei żółtego. Jeżeli uznaliśmy wcześniej, że perspektywa grania 110 jest pewnym ryzykiem, to teraz perspektywa grania 130 lub więcej jest już bardzo dużym ryzykiem. Tym bardziej, że nie mamy żadnego meldunku w ręce, więc tutaj też należy spasować. Jeżeli nastąpią 2 pasy z rzędu, licytacja się kończy i wygrywa ją ten gracz, który powiedział najwięcej, w tym przypadku niebieski. Od teraz niebieski jest tak zwanym grającym. Teraz należy odkryć musik i pokazać go wszystkim graczom. Zobaczmy, czy w musiku jest jedna z kart, których potrzebowaliśmy. Tak, jest to as kier. Karty z musika należy zabrać do ręki i 2 karty z ręki, które uważamy za najgorsze, należy dać swoim przeciwnikom. Teraz mała rada. Starajmy się nie oddawać kart przeciwnikom w kolorze, w której mamy dużo kart, tym bardziej jeżeli mamy w nich meldunek. Poza tym pamiętajmy, że oddając przeciwnikom króla lub damę, zwiększamy szansę, że dostanie on meldunek, a co za tym idzie, będzie mógł uzyskać dodatkowe punkty. 3 najsłabsze karty w ręce to 3 dziewiątki. Zacznijmy od prawej strony. W kierach mamy asa kier i 9 kier. As nie potrzebuje wsparcia niższej karty. Tak czy siak weźmie lewe, więc tą 9 kier możemy oddać rywalom. Dalej mamy króla pik i 9 pik. Król pik jest za słabą kartą, żeby wziąć nim lewe, nawet z obstawą, jaką jest 9 pik. Więc ta 9 również jest bezużyteczna i możemy ją oddać rywalom. Natomiast 9 karo jest w układzie 3-kartowym, czyli as karo, jopek karo i 9 karo. Jeżeli pozostałe 3 kara u przeciwników rozłożą się 2:1, to wychodząc asem i jopkiem karo pozbędziemy się kart
kar u przeciwników i zostanie nam dziewiątka karo, która będzie miała szansę wziąć lewe. Jeżeli już oddaliśmy przeciwnikom dwie karty, następuje ostatnia faza licytacji. Teraz gracz idący, czyli niebieski, musi zadeklarować ostateczną wysokość zakładu. Przy czym należy pamiętać, że nie może być to niższa wartość niż wcześniej zalicytowana. Niebieski zalicytował 120, może zatem zostać na 120 lub zadeklarować więcej o wielokrotność 10, czyli na przykład 130, 140 lub więcej. Po dobraniu kart z musika nasze karty w ręce uległy zmianie, więc powinniśmy jeszcze raz oszacować liczbę punktów, które zdobędziemy. Trefle mamy takie same jak podczas licytacji. Policzyliśmy wcześniej, że weźmiemy w nich około 2 lewy. W karach mamy jedno karo więcej niż podczas licytacji. Przed chwilą powiedzieliśmy sobie, że jest szansa wziąć w karach 2 lewy, ale bezpieczniej będzie policzyć jedną lewę. W pikach nie weźmiemy żadnej, ponieważ król pik spadnie prawdopodobnie na asa przeciwnika. I jeszcze został nam as kier, który da nam dodatkową lewę, czyli czwartą. Mamy więc łącznie 4 lewy. Jeżeli pomnożymy to razy 15, wychodzi nam około 60 punktów z samych kart. Do tego mamy meldunek w treflach, za którego musimy policzyć 60 punktów. Jeżeli dodamy wszystko do siebie, wyjdzie nam 120 punktów, czyli tyle, ile zalicytowaliśmy. Zatem zostajemy na 120. Teraz rozpoczyna się rozgrywka. W interesie każdego z gracza jest zebranie jak największej liczby lew, jednocześnie przeszkadzając grającemu w zebraniu 120 punktów, czyli niebieskiemu. Wychodzi gracz, który wygrał licytację, w tym przypadku niebieski. Może on wyjść z dowolnej karty z ręki. Niebieski wychodzi z asa trefl. Przeciwnicy muszą dołożyć kartę o tym samym kolorze, czyli trefla. Jeżeli nie mają tej karty, mogą dać inną kartę. Logiczne jest, że zielony zrzuci niższą kartę, żeby zachować sobie dziesiątkę, czyli najwyższą kartę po asie. Żółty musi dać jopka, bo jest to jedyna jego karta w treflach. Jeżeli wszyscy gracze dołożyli kartę, lewe bierze gracz, który dał najwyższą kartę, czyli niebieski. Gracz, który wziął lewe, wychodzi następną kartą. Niebieski posiada meldunek w treflach. Jeżeli chce dostać za niego punkty, musi wyjść królem trefl lub damą trefl i powiedzieć melduję. Wtedy do jego konta zostanie dopisane 60 punktów, czyli tyle, ile wynosi wartość meldunku w treflach. Najczęściej wychodzi się damą trefl. Wynika to z faktu, że dama ma 3 punkty, a król 4, więc jeżeli wyjdziemy z damą i przeciwnik wygra lewe, to oddamy mu 1 punkt mniej. Należy podkreślić, że nie można zameldować koloru, kiedy nie jesteś pierwszym graczem wychodzącym w lewe, tak zwanym wistującym. Ponadto, jeżeli w ręce miałeś meldunek, ale podczas rozgrywki byłeś zmuszony oddać jedną kartę tworzącą meldunek, to również nie będziesz mógł już zameldować koloru i dostać za niego punkty. Można zatem wysunąć wniosek, że żeby dostać punkty za meldunek, musisz być pierwszym graczem wychodzącym w lewe i jednocześnie posiadać 2 karty do meldunku w ręce. Kolejną bardzo ważną informacją jest to, że meldując jakiś kolor, w tym przypadku trefl, sprawiamy, że ten kolor staje się atutem. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach może przebijać inne kolory, do czego przejdziemy za chwilę. Należy wziąć również pod uwagę to, że jeżeli jeden z naszych przeciwników będzie miał w ręce meldunek i będzie miał okazję go zameldować, to zmieni się atut na jego, co zazwyczaj działa na niekorzyść grającego. Niebieski wychodzi damą trefl i mówi melduję. Zielony musi dorzucić 10 trefl, a żółty, nie mając trefla, może dać dowolną kartę z ręki. Postanawia dać króla karo, ponieważ jest to jedyna karta w tym kolorze i na pewno jest to karta, którą nie weźmie lewy w karach. Jeżeli gracz dołoży inną kartę niż karta w kolorze wyjścia, czyli w tym przypadku trefl lub atutu, to pozbawia się szansy na wzięcie lewy. Najwyższą kartę w treflach dał zielony, więc wygrywa lewe. I teraz on wychodzi kartą. Zielony dostrzegł, że po tym jak żółty wyrzucił króla karo, jego dziesiątka i dama karo są jednocześnie drugą i trzecią najlepszą kartą w tym kolorze. Jeżeli zielony wyjdzie damą karo i inny gracz, który posiada asa karo, go przebije, to jego dziesiątka stanie się wtedy najlepszą kartą w tym kolorze i będzie miał szansę wziąć nią lewe. Zielony wychodzi zatem damą karo. Żółty nie ma kara, więc może dołożyć jakąkolwiek kartę. Postanawia dołożyć 9 kier. Teraz druga bardzo ważna rzecz. Jeżeli możesz przebić kartę u przeciwnika, musisz to zrobić bez względu na to, czy jest to karta w kolorze wyjścia, czy atut. Niebieski posiada możliwość przebicia damy karo, asem karo i musi go dać. Nie może dać ani jopka, ani 9. Powiedzieliśmy sobie podczas deklaracji wysokości zakładu, że jest szansa wziąć nawet 2 lewy w karach. Dlatego też wyjdźmy 9 karo i wyrzućmy przeciwnikom wszystkie kara z ręki. Nie wychodzimy jopkiem, ponieważ nie chcemy oddać przeciwnikowi 2 punktów. Dajmy mu 0 punktów, czyli tyle, ile posiada 9. Zielony musi dołożyć 10 karo, a żółty nie ma kar i wyrzuca 1 kartę. Postanawia wyrzucić jopka kier, ponieważ ani damą, ani jopkiem i tak prawdopodobnie nie weźmie żadnej lewy. Zielony, tak jak chciał, wziął lewę 10 karo, ale my jako niebiescy też jesteśmy zadowoleni, bo nasz jopek karo będzie mógł wziąć później lewę. Zielony wychodzi królem kier z nadzieją, że uda mu się później jeszcze wziąć lewe 10 kier. Żółty dokłada damę kier, a niebieski asa. Lewe zatem bierze niebieski i wychodzi kolejną kartą. Teraz wyjdźmy królem trefl, czyli atutem. Zielony dokłada 9 pik, a żółty jopka pik.
Lewe bierze zatem niebieski. Zostały nam dwie karty, którą wychodzimy, oczywiście jopkiem karo, ponieważ wiemy, że przeciwnicy nie mają już kar. I jopkiem karo weźmiemy lewe. Ale załóżmy hipotetyczną sytuację, że zielony zamiast damy pik posiada na przykład jopka trefl. Wtedy jopek trefl byłby atutem i musiałby go dać, ponieważ jest obowiązek przebijania karty, jeżeli jest to możliwe. Wtedy zielony wziąłby lewe, chyba że żółty przebiłby go jeszcze wyższym treflem. Nic takiego na szczęście się nie wydarzy, bo niebieski ma wszystko dobrze przeliczone i bierze piątą lewę. Teraz musi wyjść z króla pik i ostatnią lewę bierze żółty, ponieważ dołożył asa. W tym momencie nasza rozgrywka dobiega końca i przechodzimy do punktacji. Teraz każdy z graczy musi policzyć punkty, które uzbierał w rozgrywce. Zacznijmy od zielonego. Zielony w pierwszej lewie ma damę, dziesiątkę i króla. Razem jest to 17 punktów. Dalej mamy dziewiątkę, dziesiątkę i jopka, czyli 12 punktów. Jeżeli to sumujemy, uzyskamy 29 punktów. Z tym, że u zielonego i u żółtego wynik zaokrąglamy do pełnych dziesiątek. Jeżeli cyfrą jedności jest liczba od 1 do 4, zaokrąglamy ją w dół. Jeżeli od 5 do 9, to w górę. Zielony posiada 29 punktów, więc dziewiątkę zaokrąglimy w górę, więc jego końcowy wynik to 30 punktów. Żółty posiada króla, dziesiątkę i asa. Jest to zatem 25 punktów. Piątkę zaokrąglamy w górę. Oznacza to, że końcowy wynik żółtego to 30 punktów. Pamiętamy również, że meldunek jest liczony do punktów, ale ani zielony, ani żółty nie zameldowali żadnego koloru. Niebieski zameldował trefle, więc od razu doliczamy za nie 60 punktów. Teraz musimy policzyć wartości kart niebieskiego. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo liczyć wszystkie wartości po kolei, lub od 120 odjąć wartości kart przeciwników. Wiemy, że przeciwnicy uzbierali 29 i 25 punktów. Jeżeli od 120 odejmiemy 29 i 25, wyjdzie nam rezultat niebieskiego. Uzbierał 66 punktów. Sumując to z meldunkiem o wartości 60 wychodzi nam 126. W wyniku osoby grającej, jako był niebieski, nie zaokrąglamy w górę ani w dół. Liczy się tylko to, czy osiągnęliśmy zadeklarowaną liczbę punktów. Jeżeli gracz osiągnie lub przekroczy liczbę punktów, którą zadeklarował, ta liczba zostaje dopisana do jego konta. Niebieski zadeklarował 120, a wziął 126, więc liczba 120 zostaje przypisana do jego konta. Gdyby osiągnął na przykład 150, również dostałby tylko 120 punktów. Natomiast jeśli graczowi nie uda się osiągnąć zadeklarowanej liczby punktów, dostaje on tyle punktów, ile zadeklarował, tylko że na minusie. Więc jeżeli niebieski wziąłby na przykład 115 albo 119 punktów, to dostałby minus 120. Zobaczmy teraz, jak po tym rozdaniu wyglądałaby tabela. Teraz zobaczmy, jak zapisywać punkty w kolejnych rozdaniach. Są dwa sposoby zapisu punktów. W pierwszej tabeli, w każdej rubryce zapisujemy ilość punktów z danego rozdania. W drugiej zaś tabeli, w każdej rubryce piszemy punkty z danego rozdania, sumując je z punktami z poprzednich rozdań. Ten zapis jest bardziej przejrzysty, bo widzimy na bieżąco, ile punktów posiadamy. Gra kończy się, kiedy jeden z graczy osiągnie lub przekroczy 1000 punktów. Jeżeli więcej niż jeden gracz zdobędzie jednocześnie 1000 punktów, to wygrywa ten z nich, kto zdobył ich najwięcej, lub ten, kto był w danym rozdaniu grającym. To jest kwestia, którą musicie sami ustalić przy stole. Przed drugim rozdaniem należy dokładnie potasować karty i rozdać. W drugim rozdaniu rozdającym będzie grać zielony, a na tak zwanym musiku, czyli osoba, która zaczyna licytację, będzie żółty, więc idziemy jedno oczko w lewo. W wersji na 4 osoby rozdajemy dokładnie tak samo jak w wersji na 3 osoby, z tym, że jedna osoba pauzuje, czyli nie bierze udziału w rozdaniu. Otrzymuje ona natomiast punkty z musika, z tym, że za asa zamiast 11 punktów otrzymuje 50. Również do punktów zaliczany jest meldunek. Jeżeli w musiku byłby meldunek w jakimś kolorze, również dostałby za niego punkty. Żółty zobaczył w musiku 2 asy i damę, co razem daje mu 103 punkty. I taki wynik zapisany jest do jego konta. W następnym rozdaniu pauzował będzie niebieski. W wersji na 2 osoby każdy z graczy dostaje po 10 kart, a na środek stołu dawane są 2 musiki po 2 karty. Następuje licytacja i gracz, który wygrał licytację, wybiera jeden z musików, którego karty odkrywa. Te 2 karty bierze do ręki i odkłada dowolne 2 karty na środek stołu. Teraz następuje rozgrywka i osoba, która weźmie ostatnią, 10. lewę, wygrywa karty z musika i dolicza je do swojej zdobyczy punktowej. Tutaj za asa w musiku liczy się 11 punktów, a meldunki w musiku zazwyczaj nie są punktowane. Teraz omówmy sobie dodatkowe warianty 1000, które również często są stosowane. Inne warianty zakończenia gry. Jeśli 1000 punktów przekroczy inna osoba niż ta, która wygrała licytację, gra się nie kończy, a temu graczowi zapisuje się 990 punktów lub nie dopisuje nic. W tym wariancie jedynym sposobem, żeby wygrać,
wygrać, to zdobycie punktów jako grający. Lub jeśli jakiś gracz uzyska lub przekroczy 800 punktów, to nie dopisuje mu się ich, jeżeli nie był w danym rozdaniu grającym. Mając 800 punktów lub więcej, kolejne punkty zdobywa się tylko będąc grającym. Teraz zobaczmy sobie, na czym polega bomba. Bomba jest to przywilej, który umożliwia graczowi, który wygrał licytację, wycofanie się z rozdania bez odpisania punktów. Najczęściej bombę stosuje gracz, który nie widzi szans na ugranie zalicytowanej liczby punktów. Kosztem bomby jest oddanie pewnej ilości punktów pozostałym graczom. Liczba bomb wymaga ustalenia przed rozgrywką. Najczęściej można rzucić jedną lub dwie bomby. Istnieje kilka wariantów rzucania bomby. Pierwszy to kiedy licytacja skończyła się na 100. Grający nie dostaje punktów na minusie, a przeciwnicy dostają 60 punktów. Drugi, licytacja skończyła się do 120, przeciwnicy dostają 60 punktów. Trzeci, licytacja również skończyła się do 120, wtedy w wersji dwuosobowej przeciwnik dostaje 60 punktów, a grając we 3 lub 4 osoby, przeciwnicy 40 punktów, a grający minus 40 punktów. Czwarty wariant to rzucenie bomby niezależnie od wysokości licytacji. Grający nie dostaje punktów na minusie. Przeciwnicy dostają połowę z wylicytowanych punktów. Przykład. Grający licytuje 150 i postanawia dać bombę. Przeciwnicy dostają połowę ze 150, czyli 75. Z tym, że zaokrąglamy w górę, czyli dostają 80 punktów. I piąty wariant. Rzucenie bomby niezależnie od wysokości licytacji. Pierwsza bomba jest bezkarna, więc nikt nie dostaje punktów. Przy kolejnych przeciwnikom dopisuje się po 60 punktów, a przy grze w 4 40 punktów. Można się umówić na ponowne rozdanie kart w jednej z 3 sytuacji. Dowolny gracz może poprosić o ponowne rozdanie kart, kiedy 1. Ma w swoich kartach mniej niż 10 punktów. 2. Kiedy ma w swoich kartach 18 punktów lub mniej. 3. Kiedy posiada 4 dziewiątki. Należy natomiast pamiętać, że meldunek jest również wliczany w punkty gracza. Ponadto gracz, który już przystąpi do licytacji, nawet jeśli spasuje, traci możliwość rzucenia kart. Licytacja stopniowana to wariant, w którym każdy gracz może przebijać w licytacji tylko o 10 oczek. Nie może przebić o więcej niż 10. Premiowane musiki. Jest to wariant, w którym punkty za karty z musików zdobywa zwycięzca ostatniej lewy, czyli tak jak jest w grze na 2 osoby. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem nagrać dla Was ten film. Jeżeli uważasz ten poradnik za pomocny, możesz zostawić subskrypcję, lajka, a jeżeli masz jakieś pytania, zostaw również komentarz. Jeżeli dotrwałeś do końca, to znaczy, że spodobał Ci się ten film, więc polecam Ci również inne filmy na moim kanale. Cześć!